Powiedz mi, czy to znasz, czy brzmi znajomo. Leżysz w łóżku, jest dosyć późna godzina, bardzo chcesz, żeby zasnąć, bardzo chcesz, żeby przespać ileś tam godzin i wypocząć, ale nie możesz. Pomimo tego, że twoje ciało jest zmęczone, ta głowa gdzieś po prostu zaczyna w niej bzyczeć, mruczeć i nie wiem co jeszcze, ale wszystkie myśli, wszystkie interakcje, wszelkie wydarzenia z dnia minionego do ciebie przychodzą. Po prostu jak jakieś takie przypływy i głowa nie może się uspokoić. A przez to ty po prostu nie możesz zasnąć. I w taki sposób to, co się dzieje w ciągu dnia, przecieka ci w sen i w tą porę, która dobrze, jeżeli jest spokojna i cicha, do tego punktu relaksująca, że spokojnie zasypiasz. No i właśnie przez to tak się nie dzieje. Jeżeli to znasz, to zostań ze mną. Dlatego, że dzisiejszym filmem spróbujemy sobie z tym poradzić. I to będą takie dotknięcia przez różne strategie, 3 konkretnie, sedna problemu, a przez to wyciszenia głowy. No i oczywiście chcemy tego spokojnego zasypiania. Za chwilkę do tego przejdziemy, ale póki to wielkie dzięki za waszą obecność, za to, że tu jesteś, za to, że subskrybujesz, klikasz, lajkujesz, komentujesz. Na marginesie na sam koniec zadam ci konkretne pytanie, na jakie proponuję zostawić odpowiedź pod tym filmem. Jednocześnie też wielkie dzięki chciałabym tutaj wystosować wobec wszystkich osób, które uczestniczą w wsparciu tego kanału poprzez Patronite i Buy Coffee. Bardzo, bardzo doceniam waszą obecność. A wracając do naszego tematu, te 3 punkty będą dotykać tak samo głowy, jak i ciała, ponieważ sen to nie tylko to, co się dzieje w głowie, ale także i ciało. I myślę, że każdy z nich ma tak naprawdę jeden ten sam cel, czyli każdy z tych punktów. Troszeczkę wyhamować, pomóc ci zrzucić z siebie ciężar, a przez to uspokoić się, ukoić swoje nerwy, zrelaksować się, odpocząć, a w tym stanie sen przychodzi sam. Tego chcemy, nie? Zatem przechodzimy do meritum. Punkt numer 1. Zasada 24 godzin. To, co często nie daje nam spać, to jest to, co zrobiliśmy. Czyli wysłałaś jakiegoś SMS-a, albo odpowiedziałeś na jakiegoś maila, albo gdzieś w rozmowie powiedziałeś coś tak innego, niż chciałabyś, że właśnie potem leżysz w tym łóżku, przewracasz się z boku na bok i robisz sobie wyrzuty. Jak ja mogłam tak postąpić? Czemu ja tak zrobiłam? Po co ja to powiedziałam? Po co ja to napisałam? I to stanowi gdzieś ten motorek do tego, żeby mieć oczy jak 5 złotych i nie zasypiać. Dlatego czasami jedną ze strategii, którą możesz włączać, od czasu do czasu, pamiętaj, nie ma złotych strategii na wszystko. Chcę mieć więcej narzędzi i umieć z nich sobie dobierać. Dobra, dzisiaj użyję tego, dzisiaj użyję tego, tamtego, to tak na marginesie, niż mieć jedno, które zadziała ci zawsze. Nie szukaj takiego narzędzia, takie nie istnieje. Dlatego bierzemy sobie na przykład to narzędzie i ono ma służyć właśnie temu, żeby nie przewracać się z boku na bok, żałując swoich czynów, żałując swoich decyzji. Co robimy? Odraczamy decyzję o 24 godziny. Czyli nie robię nic. Nie robię nic, nie myślę, nie zajmuję się tym, nie roztrząsam, nie dyskutuję z nikim, nic nie piszę w swoim dzienniku, pamiętniku, nie rozpisuję czegoś, nie rozgaduję się na ten temat. Do jutra. Jutro się tym zajmę. Ale na razie czuję, że jestem tak pobudzona, mój układ nerwowy jest w takim stanie roztrzęsienia, że te decyzje nie będą optymalne. A zatem daję sobie prawo do odroczenia. To oznacza, że czasami można nie odpisać na SMS, nie odpisać na mail, na jakąś wiadomość. Jeżeli to jest rozmowa, po prostu zawsze możesz powiedzieć: ok, wiesz co, ja potrzebuję 24 godzin, żeby to przemyśleć. Wiesz, odezwę się do ciebie jutro. Dzisiaj nie mam do tego głowy, nie mam jak. Przemyślę, jutro dam znać. Jedyne, co robimy, to odraczamy to, zamiast potęgować swój stres decyzją, która była pochopna, która nie była konstruktywna,
która w dłuższej perspektywie przyniesie ci więcej strat niż zysków. Chcemy tego uniknąć i chcemy dać po prostu czas naszemu rozsądkowi do dojścia do głosu, a potrzebujemy do tego czasu. 24 godziny mijają, wracasz do tematu, wracasz do SMS-a i czy tam wiadomości, czy czegokolwiek, rozmowy i pytasz siebie, czy to ma takie samo znaczenie, jak mi się wydawało wczoraj? Czy to jest tak kluczowa, niesłychanie drażliwa i straszna rzecz, jak myślałem wczoraj? Czy to w ogóle zasługuje na tyle uwagi, tak jak mi się wczoraj wydawało? Ta decyzja może być naprawdę diametralnie inna niż wczoraj, a to oznacza, że dzisiaj ją podejmiesz z innej perspektywy i to może prowadzić do tego, że pod koniec dzisiejszego dnia nie będziesz się przewracał z boku na bok, rozmyślając, co ja nawyrabiałam. I to jest jedno z podejść. Przechodzimy do następnego. Podejście drugie, zrzut myśli. Jeżeli pierwsza metoda jest dla ciebie nie do osiągnięcia, ponieważ rodzi się taka myśl, okej, jak fajnie, nie podejmę pochopnych decyzji, tylko że to mnie będzie kosztować to, że ta decyzja będzie nade mną wisieć i moja głowa będzie ciągle o tym myśleć. Jeżeli tak jest, jeżeli tam to jest po prostu zbyt napięciotwórcze w danej sytuacji, żeby było pomocne, to przechodzimy do punktu drugiego. Punkt drugi zakłada to, że niedokończone sprawy gdzieś nas bardziej nurtują niż te dopięte. Czyli gdzieś rodzi się w nas potrzeba domknięcia. Czyli łatwiej jest nam odpuścić coś, co już jest napisane, dokończone, zamknięte i wtedy głowa mówi, okej, dobra, ta sprawa została już zakończona, ona się już odbyła, mogę odpocząć. Jeżeli gdzieś zaliczasz siebie do takich osób, albo, tak jak powtarzam, to jak sobie wczoraj radzisz z jakimś problemem, nie musi się sprawdzać dzisiaj. Może się sprawdzić pojutrze. Więc te narzędzia są różne, przebierajmy w nich, dostosowujmy do nich, a nie szukajmy świętego grala, on nie istnieje. Więc ta metoda, która nazywa się zrzut myśli, tutaj się bardzo dobrze sprawdzi. Co to znaczy? No, ja to lubię sobie o tym myśleć jako o mentalnej kuwecie. Czyli przychodzisz z pracy, przychodzisz z jakiejś sytuacji, okoliczności, która gdzieś ci przyniosła po prostu mętlik w głowie, chaos, tam się mieli, tam się dzieje, oj, tam jest jakiś rój szerszeni. Weź sobie zaśnij z tymi szerszeniami, nie? No to co robimy? To zrzucamy sobie te szerszenie, te wszystkie myśli na kartkę, dając do naszej głowie, dając silny sygnał, wysyłając do niej, zobacz, dokończamy te rzeczy. Oto, co się wydarzyło. Oto, jakiego maila dostałam. Oto, jaką wiadomość przysłała mi koleżanka. Nie chcę podejmować decyzji dziś, ale muszę to w jakiś sposób domknąć. No to co robisz? Bierzesz kartkę, bierzesz długopis i domykasz. Nie do niej, nie przy tej koleżance, nie wysyłając żadnego maila, nie oddzwaniając do nikogo, ale na kartce wszystko przelewasz. I przez właśnie taką kuwetę, rozumiem mentalną, to, że naprawdę tam wszystko, co chcę, niech wypadnie, bez żadnej cenzury, bez żadnego ograniczania. Nikt nie musi tej kartki nigdy przeczytać. Ty nie musisz do niej wracać. I taki jest jej cel. Celem jest to, żeby to, co tam gdzieś świdruje, wyszło. Bardzo taką fajną metodę, ja sama ją absolutnie uwielbiam, bardzo często stosuję, jeżeli dostaję jakiegoś maila, jest jakaś późna godzina właśnie, nie będę go pisać dzisiaj, postanawiam sobie, dobra, nie jestem w najcudowniejszej formie pod sam koniec męczącego dnia, więc nie wyślę, ale napiszę. I piszę ją sobie gdzieś tam w brudnopisie i moja głowa to uznaje, okej, to jest zrobione. To jest zrobione i nawet jeżeli gdzieś tam myśli wracają, to ja zawsze mogę sobie powiedzieć, ale już ten mail jest napisany. On już tam jest napisany, jutro go tylko sprawdzę, zweryfikuję, może zmienię, nie wiem, ale on już jest. Czyli daję do siebie sygnał, to jest zamknięte. To jest zamknięte, to jest domknięte, jest dopatrzone, jest
jakoś tam ogarnięte. To daje ukojenie. To daje gdzieś jakąś swobodę myśli i one przestają tam ciągle chcieć tą sytuację rozwiązywać. Co to oznacza? To oznacza spokojniejsze, na przykład popołudnie czy wieczór. A to oznacza większe szanse na zwyczajne zaśnięcie. I metoda trzecia, uważny prysznic. No i jak to na wieczór bywa, w higienie i psychicznej, i fizycznej dobrze jest wziąć prysznic. A tylko, że to, co ci proponuję, jest to metoda, która gdzieś właśnie też rozluźnia nasze ciało, ale w sposób uważny. Musimy w to włączyć uwagę, żeby ten prysznic nie stał się kolejną chwilą, kolejnym momentem, w którym ty absolutnie gdzieś dysocjujesz. Nie macie pod tym prysznicem, nawet nie zauważyłeś, kiedy go wziąłeś, ponieważ gdzieś coś tam, te szerszenie, nie? Te myśli. Jesteś daleko od swojej łazienki, nawet tam mentalnie nie przebywałeś. Dlatego jedyne, co potrzebujemy, to jest tak samo jak co wieczór bierzesz prysznic, myjesz zęby, tak samo to robisz, tylko włączamy uwagę. A co to oznacza? To oznacza, że skupiamy się na tej wodzie, na tych sensorycznych doznaniach, jakby one były absolutnie najważniejszą kwestią na ten moment w twoim życiu. A więc robimy to po prostu uważnie. Na czym dosłownie skupiamy uwagę? No na dotyku, na tym, jaką ma temperaturę ta woda, na tym, jaki zapach ma mydło albo szampon, na to, jakie dźwięki wydaje woda, kiedy sobie leje się, kiedy kapie, kiedy uderza o wannę, o prysznic, o podłogę, o ciebie. W każdym razie skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. Dzięki temu nasza uwaga wraca do tu i teraz, a nie gdzieś tam hen odpłynęła. Dodatkowo, jeżeli jesteś na to otwarta, możesz sobie zrobić wizualizację, takie ćwiczenie na wizualizację pod tym prysznicem, że ta woda ciebie zmywa, nie tylko twoje ciało, ale i także ciebie jako osobę, twoje myśli, że jest tym magicznym, nazwijmy to, czynnikiem, który gdzieś oczyszcza i koi twoje ciało, umysł, myśli, emocje i gdzieś w jakiś sposób skanuje, działa jak skaner, który przez ciebie przechodzi i zostawia większą ulgę i większy spokój. Jeżeli tego typu wizualizacje na ciebie działają i to jest coś, co używasz, czemu nie użyć tego codziennie pod prysznicem? W jeden czy drugi sposób jesteś uważny lub uważna na to, co się dzieje tu i teraz. Co to oznacza? Twoja głowa odpoczywa. Uczysz się dystansowania do tego, czym ona tam się nakarmiła podczas dnia. Uczysz się tego, że te rzeczy są, one nie znikają, ale na na wieczór dzisiejszy, czyli na tą kluczową porę przed zamknięciem dnia, przed pójściem spać, dystansujesz się, odpoczywasz, wyciszasz, skupiasz na tym, co tu i teraz. To jest absolutnie żyzna gleba pod piękny i spokojny sen. Jeżeli tego typu higiena psychiczna jest dla ciebie wyzwaniem i masz ochotę to przegadać w indywidualnym kontakcie, zapraszam. Spotkania online 1 na 1 są w mojej ofercie. Jeżeli spokój wewnętrzny to jest coś, czego poszukujesz więcej, bardziej intensywniej, to zapraszam do newslettera. Tam dajemy sobie spokój raz w tygodniu w formie pisanej. A podsumowując ten cały film, to w jaki sposób podchodzimy w ciągu dnia do siebie, swoich myśli, zwłaszcza pod wieczór, nie na 5 sekund przed zaśnięciem albo w ogóle już będąc w łóżku, tylko gdzieś godzinę, pół godziny, 2 godziny przed zaśnięciem, ma bardzo kluczowe znaczenie i wpływa na jakość tego snu i zasypiania. Daj mi znać w komentarzu, którą metodę dzisiaj wieczorem zastosujesz. I pamiętaj, nie nastawiaj się na zasadzie, no to już musi mi pomóc, tylko z którą metodą eksperymentujesz. Chodzi o to, żeby do tego podejść lekko. Nie zawieszać na sobie kolejnych kilogramów stresu i napięcia, że to ma wyjść, tylko spróbuję, zobaczę. Nie wiem, co wyjdzie, ale zrobię sobie eksperyment. Daj mi znać w komentarzu, którą wybierasz metodę. Albo, jeżeli masz jakieś swoje własne, podziel się. Będziemy mieć tutaj taką bazę
metod i strategii, technik podejścia do tego, co pomaga uspokoić głowę przed snem. Za każdy komentarz bardzo dziękuję, za każde kliknięcie, subskrypcję, za to, że tutaj jesteś pod koniec tego filmu. To jest absolutnie wyjątkowe. Dzięki tutaj wysyłam dla ciebie, ponieważ to jest to, co pomaga bardzo mocno w algorytmach. Podobnie jak też wielkie dzięki należą się wszystkim uczestnikom Patronite by Coffee. Bardzo, bardzo dziękuję za wasze wsparcie tego, co robię. To jest super dla mnie istotny sygnał, informacja zwrotna. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.